Witam Państwa bardzo serdecznie. Obejrzałem sobie dzisiaj film z kanału Patryka Jakiego. On w tym filmie informuje, że na świecie w tej chwili jest 256 płci. Gdy zaczynał swoją kadencję jako poseł w Europarlamencie, tych płci, jak sam twierdzi, ja nawet nie wiem, ale mówi, że było ich 56, teraz jest 256. Ja, drodzy Państwo, z tej strony chciałbym zarezerwować sobie w związku z wypowiedzią Patryka Jakiego numer na liście płci, numer 257, zarezerwować ten numer właśnie, aby zgłosić nową płeć. Drodzy Państwo, ta nowa płeć to jest człowiek w najpełniejszej postaci. W starej, tak zwanej nomenklaturze, prawda, płeć była determinowana biologicznie. Ideolodzy gender twierdzą natomiast, że płeć jest determinowana kulturowo. Ja natomiast twierdzę, że płeć jest determinowana transcendentnie. Co takiego, drodzy Państwo, ja przez to rozumiem w tej postaci takiej najpełniej ludzkiej? Jestem oczywiście fizycznie, biologicznie jestem mężczyzną. Natomiast na poziomie mentalnym, na poziomie umysłu, czy nawet powiedzielibyśmy rozumu, jestem człowiekiem najpełniej ludzki. Potrafię wykorzystać czy zharmonizować wewnątrz siebie cechy zarówno męskie, jak i żeńskie i korzystać w tych danych sytuacjach, okolicznościach życia w zależności od potrzeb. Gdyby ktoś dzisiaj, drodzy Państwo, przyszedł do Państwa i powiedział Państwu, albo mi na przykład także, bo to nie jest tak, że tylko ja tutaj wygłaszam jakieś mowy i tak dalej, jako mędrzec, ale gdyby ktoś przyszedł do nas, oznajmił nam naszą głupotę, to jedynie od nas zależałoby, czy wpuścilibyśmy światło w zaciemnione korytarze naszego umysłu, bo tam zalega mrok od tysiącleci. Ta funkcja, to działanie byłoby jednoznaczne, oczywiście z wykorzystaniem moralnego zła kierowanego w naszą stronę. Wtedy dokonuje się postęp kulturowy. Tutaj dopiero rodzi się człowiek. Powinniśmy zatem otwierać swoje serce, czyli być wrażliwymi na godność rodzenia się prawdy. Rezygnując z władzy, z silnej męskiej przemocy i, jak już powiedziałem, dokonywać tego, co prawda ma w nas rodzić, przekształcać nas, uwrażliwiać nas na jej głęboki sens, a w pewnych sytuacjach zachowywać się po prostu jak osobniki drapieżne, czyli walczyć zaciekle z idiotami, którzy próbują ten świat zniszczyć do szczętu. Rozumiecie Państwo? W jednej chwili mogę być zarówno człowiekiem łagodnym, otwierającym serce i promującym także ludzi, którzy mają coś do powiedzenia kulturze. Jestem w stanie zatem przytulić tych ludzi, ofiarować im to, co mam w sobie, takie, powiedziałbym, najczulsze rejestry mojego istnienia, nie do końca przecież uwiarygodnione w postaci samca, którym jestem. Mogę się tak zachować i zachowuję się właśnie w ten sposób. A z drugiej strony mogę się, drodzy Państwo, zachować bardzo nieprzyjemnie, jeśli zachodzi obawa, że zniszczone będą wartości mające decydować o tym, że uruchomiony zostanie wreszcie w końcu postęp kulturowy, o czym na kanale mówiłem już wielokrotnie, a między innymi w jednym z tych filmów, drodzy Państwo, mówię o tym. Jestem człowiekiem dyskryminowanym, jestem człowiekiem marginalizowanym, nie mam swoich praw na tym świecie. Jeśli byle błazen, byle ignorant albo byle półgłówek ma swoje prawa z racji tego, że w rejestrze tych płci zostały dodane kolejne płci, to ja także żądam oczywiście, drodzy Państwo, żeby i płeć najpełniej ludzka człowieczeństwa, do którego jeszcze my jako ludzkość nie dotarliśmy, drodzy Państwo. Nie. Na tym świecie nie było w ogóle jeszcze ludzi. Ludzie nie zasiedlili jeszcze tej planety i niech wszyscy się z tą tezą zapoznają.
Człowiek ma dopiero nadejść, może się rodzić, a będzie się rodził w duchu tej idei, o której tutaj mówię. Człowiek w tej najpełniejszej postaci. Człowiek, który rezygnuje z walki, człowiek, który rezygnuje z poszukiwania władzy nad innymi i wciskania im jakiegoś, czy to lewicowego, czy to prawicowego bełkotu, bo dla mnie i jedno i drugie jest dokładnie tym samym. Tak zaciekle, jak zaciekle potrafią walczyć ze sobą kobieta z mężczyzną, tak też i człowiek rodzić się nie może, bo kobieta myśli z rejestru jednostronnie rozwiniętego intelektu, wypracowanego na przestrzeni ewolucji i wciągniętego w system naszych wartości kulturowych, a samiec po prostu ma swoje, oczywiście jednostronnie rozwinięte tezy tego intelektu i te siły się nieustannie, drodzy Państwo, też ze sobą ścierają. Dlatego mówiło się niejednokrotnie, zanim jeszcze czasy tego LGBT coś tam nadeszły, mówiło się, że kobiety są przecież z Wenus, a mężczyźni są z Marsa. A my tutaj mówimy, drodzy Państwo, o głębokim porozumieniu pomiędzy także kobietą i mężczyzną, którzy wychodzą wówczas ze swoich naturalnych, biologicznych zobowiązań, bo to, że ja jestem mężczyzną, czyli mam męskie przyrodzenie, oczywiście jestem samcem, nie oznacza wcale, że jak samiec, klasyczny samiec będę się zachowywał, bo ci, którzy mnie znają, wiedzą doskonale, że nie da się mnie sklasyfikować na podłożu takiego męskiego spojrzenia na ten świat. Jest to coś, co nazywam właśnie człowiekiem. Przestaje być w tym sensie mężczyzną determinowanym biologicznie, czy jakkolwiek jeszcze inaczej kulturowo, społecznie, a wychodząc z tych kręgów właśnie, o których tutaj mówię, stając się człowiekiem, niszczę w sobie to, co zaciekle próbowałoby wymuszać czy wpływać z mojej strony oczywiście na innych ludzi, próbując także tych ludzi przekonywać do wartości, którą rzekomo prezentuję, którą reprezentuję albo którą chciałbym kulturowo gdzieś tam utrwalić, gdy tymczasem w moim mniemaniu najważniejsze jest to, aby prawda mogła się cały czas rodzić, a prawda, żeby się mogła rodzić, potrzebuje jednej określonej rzeczy: zabicia własnego ja, własnego zaciemnienia. Dopiero kiedy, drodzy Państwo, jestem w stanie dokonać takiej operacji intelektualnej, by zetrzeć z powierzchni ziemi własną głupotę, czyli dokonać redukcji patologicznego czynnika doświadczenia, która sobie z nonszalancją po świecie chodzi i wygłasza jakieś tezy mające służyć jedynie obłędowi tej jednostki, jakoby ona miała za wolną uchodzić. Zatem dopiero kiedy jestem w stanie zniszczyć tę patologię, jestem wolny od własnego złudzenia. I tę operację należy powtarzać w kółko, drodzy Państwo, cały czas w nieskończoność. Każde pokolenie ma takiej operacji dokonywać, bo my nie rozwijamy się jako pokolenia. Pokolenia przenoszą jedynie zarazę na pokolenia następne, a te na kolejne i tak w kółko od tysiącleci. Prawda nie powstaje. Ludzie tak kurczowo trzymają się swojej biologicznej, zwierzęcej, czy nawet wyimaginowanej, jak w sytuacji tych lewicowych organizacji, wynaturzeń. I to jest, drodzy Państwo, postać najpełniej ludzka. Dlaczego jest ona transcendentna? Co to tak naprawdę oznacza? Jeśli jutro zobaczycie swoją własną głupotę, to dzisiejsze jest, w sensie być, straci całkowicie na znaczeniu. Jutro już tego nie będzie, będzie coś nowego. Zobaczyliście, drodzy Państwo, coś, czego nie widzieliście wczoraj. To jest postać transcendentna. Nie kurczowe próby utrzymywania jakiejś rzekomej wartości na powierzchni, ale prawda, która jest w trakcie powstawania. Tak, drodzy Państwo, na takiej samej zasadzie pracuje właśnie istota Boga, czyli istota transcendencji. Jak Państwo wiecie, Bóg jest i nie ma Go jednocześnie. Wszyscy, mam taką nadzieję, rozumieją, przynajmniej intuicyjnie, o czym ja mówię, bo trzeba sobie to oczywiście wyobrazić. Bóg jest i nie ma.
Nie jest sygnaturą jakiegoś diabelstwa, które miałoby się na ziemi pojawić pod postacią jakiegoś księżunia, który myśli tylko o tym, żeby sobie doskonały interes w swoim życiu zrobić. Prawda jest w trakcie powstawania z tego względu. Na tej samej zasadzie jest i nie ma. Prawda powstaje, rodzi się na ostatnim szczeblu ewolucji z nas, z naszych trzewi, właśnie poprzez ból i cierpienie, do którego my w ogóle zresztą nie jesteśmy przygotowani. Ale człowiek, o jakim ja myślę, czy nawet ja sam, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Jest i nie ma. Dobro potrzebuje moralnego zła, aby uczestniczyć w kulturowym postępie. To nie oznacza niczego zdrożnego, to nie oznacza zachwiania jakichkolwiek wartości. Jeśli ktoś przychodzi dzisiaj do nas i rzuca światło na nasze zaciemnienie, to czy zamkniemy mu drzwi, czy otworzymy własne serce? Jeśli otworzymy własne serce, to jednocześnie zabijamy patologię, w której utknęliśmy. Czyli to, kim byliśmy, to jest. Nagle się okazuje, że już tego nie ma. Przerodziło się w coś nowego. Za tydzień, za miesiąc, za rok sytuacja będzie się powtarzała. Czy z tego powodu mielibyśmy popadać w rozpacz i zniechęcenie, że tracimy siebie, czy przeciwnie, wzrastamy właśnie w sobie? Jeśli zło moralne nie będzie służyło kulturowemu postępowi, przerodzi się w pochód zbrodni. O Bogu, o najpiękniejszej teologii tego świata mówię w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu. Jest to teologia króla pustkowia, jedyna tego typu idea na świecie. Serdecznie polecam Państwu ten film. Zatem, drodzy Państwo, pozycja na liście płci człowiek w najpełniejszej postaci numer 257. Numer płci 257. Żądam i domagam się uwzględnienia tej płci w rejestrze, a także praw dla mnie jako członka, jako obywatela tego świata, jako członka społeczeństwa i człowieka, który walczy o wolność, o kulturę, o prawdę, o dobro i o piękno. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam, Król Pustkowia.